presence and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and set your Evil stalks you once again. Po raz kolejny nie udało mi się nagrać odcinka w terminie, kiedy chciałem go nagrać. Halloween niestety minął, ale łatwo się domyślić, że powiedzmy będziemy brnąć z tym nurtem straszności, póki co. Jako że ostatni odcinek był o wilkołakach, no to teraz czas na wampiry. Wampiry przeniknęły tak głęboko do naszej subkultury, że chyba nie trzeba ich przedstawiać nikomu. W ten czy inny sposób kojarzymy te pokraki pod różnymi postaciami, jako że przebyły one długą drogę i ich wizerunek z latami ulegał wielu zmianom. Zaczynając od klasycznego wampira, jak Dracula według książki Brama Stokera, idąc dalej przez interpretację kina niemego, kina czarno-białego oraz już późniejsze, o wiele bardziej szalone interpretacje tejże kreatury w filmach, ale także w animacjach. Jako że książki były czytane, a filmy oglądane, nie trzeba było długo czekać, aby wampiry zagościły na naszych monitorkach czy też telewizorkach. I tak śmiało można tutaj wskazać serię gier Castlevania jako te, które sprawiły, że wampiry stały się nośnym tematem wśród graczy konsolowych. Oczywiście mamy również graczy PC-towych, którzy otrzymywali takie tytuły jak Blood Rain czy też Vampira Masqueradę, który jest spuścizną gry papierowej o tym samym tytule, która to miała ogromny wpływ na przedstawienie wampirów w obecnej popkulturze. I tak od słowa do słowa, od przykładu do przykładu, poznajmy dzisiejszego bohatera odcinka. Jest to gra, która ominęła wszystkie nowoczesne interpretacje wampirów i cofnęła się do klasyki. I jest to jednocześnie gra, która bardzo, bardzo długo kurzyła się na mojej kubce wstydu. I z tego co wiem, na waszej też. Przed wami wampir. Za opracowanie Vampira stoi Studio Donta, którzy już wcześniej zasłynęli w świecie growym tytułami takimi jak Remember Me oraz Life is Strange. Wydany przez znane nam już z poprzedniego odcinka Focus Entertainment, Vampir trafił na rynek w czerwcu 2018 roku na PC-ty oraz obecnie wtedy najnowsze generacje konsol, to jest PlayStation 4 i Xbox One. Rok później został przeportowany na konsolę Nintendo Switch. Od startu spotkał się ze skrajnymi ocenami od recenzentów, natomiast środowisko graczy dosyć szybko przypięło grze status średniaka. I muszę przyznać, że sam uległem tym recenzjom i w taki sposób Vampir trafił na moją kubkę wstydu na długie lata. Na szczęście mam teraz ten kanał i mogłem go zrecenzować. Powiem wam, Vampir to naprawdę dobra gra. Vampir to trzecioosobowa gra łącząca w sobie elementy akcji oraz RPG. Elementy akcji, takie jak walka, są opracowane przyzwoicie, a nawet rzekłbym dobrze. Jedynym mankamentem wydawała mi się być mechanika uników i ciężko mi to wytłumaczyć, ale do końca gry nie potrafiłem się przyzwyczaić do tej responsywności, przez co czasami ginąłem w głupi sposób, a walka z jednym z bossów doprowadziła do furii. Poza tym jednym mankamentem, poruszanie się postacią jest naprawdę wykonane solidnie i intuicyjnie. Tak samo ma się kwestia walki, gdzie dysponujemy naprawdę sporą ilością oręża, z czego każdy z nich pozwala na troszeczkę inną taktykę podczas pokonywania zastępów wrogów. I tak znajdzie się tutaj oczywiście broń obuchowa, broń sieczna oraz broń palna. I każda z nich posiada swoją unikatową cechę podczas walki. A co do samej walki, na początku może wydawać się dosyć toporna, ale z czasem można się łatwo przyzwyczaić. Najważniejsze, że twórcom udało się okiełznać kamerę, która, nie oszukujmy się, jest bardzo, bardzo ważna podczas sekcji walki, tak samo jak i podczas uciekania. A jak to wygląda od strony RPGowej? Osobiście twierdzę, że wybornie. Mamy tutaj naprawdę sporo NPC-ów, z każdym z nich możemy porozmawiać, a przy tym mamy jeszcze całą masę opcji dialogowych. I uwierzcie mi, dialogów jest cała masa. Nasz bohater w ściubiach dziób właściwie gdzie się tylko da. Dlatego warto i polecam grać bez większych przerw, o ile tylko możliwe, bo łatwo się gubi. Każdy z dialogów pozwalają nam lepiej poznać naszego bohatera, ale też inne postaci NPC oraz dowiedzieć się co nieco o lore gry. Rozmowy też odkrywają przed nami misje poboczne oraz stan zdrowia NPC-ów. No właśnie, stan zdrowia. Nasz pamperek jest lekarzem, dlatego
Jednym z naszych zadań w grze będzie dbanie o stan zdrowia Londyńczyków, a właściwie mieszkańców tych poszczególnych części Londynu, które poznamy. Także co jakiś czas warto sprawdzać stan zdrowia i dostarczać mieszkańcom leki. I tutaj kolejny element RPG. W grze przyjdzie nam produkować leki, ale też ulepszać nasz arsenał. Oczywiście uprzednio uzbierając poprzednie składniki. I tak poza lekami dla mieszkańców możemy też produkować potki leczące oraz potki z krwią. Aha, może jeszcze nie wspominałem, ale nasz główny bohater to tytułowy wampir. Dlatego spotykamy się z cechą charakterystyczną dla tego gatunku, jaką jest wzmożona chęć napicia. I według mnie to tutaj właśnie twórcy sprawili, że gra nabiera kolorów. Jako wampir pijemy krew, to chyba oczywiste, ale ważne jest też, jak ją pozyskujemy. To znaczy, z czego lub z kogo. Pojawiają się nam tutaj właściwie dwie osobne mechaniki. Pierwsza jest związana z drzewkiem umiejętności, gdzie klasycznie wymieniamy punkty na różne wampiryczne umiejętności. Druga mechanika dotyczy mieszkańców dzielnic Londynu. Mamy tutaj pewnego rodzaju drzewka pokazujące stan zdrowia, jakość krwi oraz powiązania mieszkańców. Jakość krwi jest zależna od zdrowia i statusu mieszkańca. I tutaj przechodzimy do najciekawszej mechaniki gry, jaką jest zdobywanie punktów doświadczenia. Z jednej strony zdobywamy punkty doświadczenia klasyczne, to z przeciwnikami, bossami, etc., etc. Jednak zdobywamy tego doświadczenia stosunkowo mało co do kosztów nowych umiejętności. Drugim sposobem jest wypijanie mieszkańców, czyli zabijanie. Jednak to skutkuje zamknięciem nowych ścieżek dialogowych, co może skutkować tym, że nie poznamy do końca fabuły całej gry. A nawet jeżeli nas poniesie, całe miasto może zacząć nas szukać i chcieć zabić, a zdecydowanie możemy się zdemaskować jako wampir. Także czy warto? Ocenę pozostawiam wam, ale fajnie, czy coś takiego dodaję. Wierzcie mi, że wszystkie te mechaniki są wprowadzone naprawdę w przystępny i łatwy do zrozumienia sposób. A poruszanie się po tych wszystkich drzewkach i zależnościach nie sprawia ani trochę problemu. I po przejściu gry wiem, że jeszcze kiedyś do niej wrócę, aby przejść ją w inny sposób i zobaczyć, jak wiele się pozmienia. Przejdźmy dalej. Fabuła przenosi nas do ogarniętego śmiertelną zarazą Londynu z pierwszej połowy XX wieku. Wcielamy się w postać Jonathana Reeda, lekarza wracającego z frontu I wojny światowej. W wyniku niewiadomych okoliczności budzimy się wśród stosu trupów owładnięci żądzą krwi. Chwilę później spotykamy naszą siostrę szukającą naszego ciała. Niestety żądza przeważa i wypijamy siostrę. Nie mamy jednak zbyt wiele czasu na żal, ponieważ bardzo szybko zostajemy odnalezieni przez samozwańczych tropicieli wampirów. Uciekając przed nimi w wyniku kilku wydarzeń poznajemy doktora Edgara Swansea, który jak się okazuje również należy do jakiegoś tajnego stowarzyszenia monitorującego wampiry. Jednak zamiast nas zabijać, postanawia on dać nam pracę w szpitalu, którym zarządza. Od tego momentu naszym zadaniem będzie dowiedzieć się, kto nas przemienił i dlaczego, oraz spróbować zbadać i jeśli to możliwe wyleczyć się z naszej małej przypadłości. Na pierwszy rzut oka fabuła może wydawać się dosyć banalna, jednak im dalej, tym wątków robi się więcej, a im jeszcze dalej, to wątki zaczynają się łączyć ze sobą. Co tylko pokazuje nam, że twórcy naprawdę mieli pomysł na nią. I to jest duży plus. Jak już wcześniej wspomniałem, nasze rozmowy z mieszkańcami również dodają sporo wątków pobocznych. A nieraz potrafią nam lepiej nakreślić główny wątek, więc niejako od nas zależy, jak dużo fabuły wyłapiemy. W grze też nie mogło zabraknąć plot twistów, ale nie będę wam ich zdradzał, bo liczę, że zagracie w ten tytuł. W części o mechanice wspomniałem o mapce powiązań mieszkańców i to właśnie nasze dialogi pomagają nam je ustalić, dzięki czemu będzie nam łatwiej wydobyć kluczowe dla nas informacje. Podsumowując, fabuła jest naprawdę wciągająca i pozwala nam się wczuć w postać i w to, jak próbuje poradzić sobie z sytuacją, w jaką został wrzucony. Z jednej strony chęć wypicia wszystkich mieszkańców, z drugiej chęć pomocy. Do tego dochodzi kilka tajemnic i naprawdę fajne przedstawienie kast społecznych, pomiędzy którymi była widoczna różnica. Fabuła pochwalona. Więc czas teraz powiedzieć coś o tym, jak to wszystko wygląda. W każdym filmie staram się podkreślać, że grafika to nie wszystko i tutaj nie będzie inaczej. I to nie tak, że gra jest brzydka, tylko jakoś tak grając czujemy, że czegoś jej brakuje.
I ciężko to wyjaśnić, ale podczas samego grania odczułem coś dziwnego w tej grafice. Jednak dotyczyło to tylko postaci, bo cała reszta to naprawdę masa dobrej roboty. Setup w XX-wiecznym Londynie to był strzał w dziesiątkę i deweloperzy postarali się, abyśmy wyraźnie odczuli, która dzielnica jest miejscem zamieszkania biedniejszych i bogatszych. Widać też, jakie spustoszenie sieje zaraza oraz jaki plon zbiera. Wszędzie walają się ciała lub też namioty medyczne z chorymi. Za to w bogatszej dzielnicy jesteśmy świadkami, jak piękne niegdyś uliczki zaczynają tracić na swoim uroku. Jako że jesteśmy wampirem, zwiedzamy Londyn w nocy. I muszę przyznać, że robi tutaj wrażenie oświetlenie, które faktycznie dodaje takiego klimatu horroru z pierwszej połowy XX wieku. Projekty postaci też wyglądają całkiem dobrze. No poza małą, taką drewnianą animacją. No to raczej wybaczalne w tych budżetach. Jednak jest rzecz, do której muszę się przypierdzielić. Dobra, teraz tak. Zamknijcie oczy i powiedzcie mi, co widzicie, kiedy powiem wilkołak? Okej, dobra. No to teraz otwórzcie oczy i spójrzcie na to. You serious? Nie nazwałbym tego dobrym pomysłem. Wygląda jak lew, smerf z twarzą wiewiórki. Paskudztwo. Na szczęście nie ma ich aż tak wiele. I przechodzimy do podsumowania. Powiem jedynie tyle, że rozumiem, dlaczego niektórzy mogli tak łatwo wrzucić tą grę do limbo gier średnich. W tych latach było naprawdę dużo gier lepszych, ładniejszych, jednak będąc uczciwym, tej grze aż tak wiele nie brakuje do tamtych tytułów. Dlatego bardzo wam polecam zagrać i samemu się przekonać, nie pożałujecie. Wiem z wielu źródeł, że właśnie ta gra jest na półce wstydu u wielu z was. Dlatego czas, aby ją odkurzyć, chwycić i zabrać się za wampira. Myślę, że to wszystko, co mogę powiedzieć już o tej grze. Sam osobiście wystawiam jej solidne 7,5 na 10. Czekam na wasze komentarze, jeżeli już graliście w tę grę. A jeżeli nie graliście, to czekam na komentarze, co was powstrzymywało do tej pory, aby nie sięgać po ten tytuł. I bardzo dziękuję za oglądalność poprzedniego materiału. Mam nadzieję, że ten też wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie like, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie, kliknijcie ten dzwonek, cokolwiek. Tymczasem żegnam się z wami, mówił do was Jasej. Dzięki. Nara.